Serdecznie zapraszam do odcinka 102 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 39. W poprzednim 101 odcinku opowiedziałem o przodkach Amorytów. W tym odcinku opowiem o Sumerach i ekspansji Akadyjczyków i Amorytów. Zanim zajmiemy się Amorytami, trzeba powiedzieć parę słów o Sumerach, czyli starożytnym ludzie nieznanego pochodzenia. Sumerowie pojawili się nagle w południowej Mezopotamii pod koniec IV tysiąclecia przed naszą erą. Przynieśli ze sobą rozwiniętą cywilizację, swój język sumeryjski i pismo klinowe. O istnieniu Sumerów uczeni dowiedzieli się dopiero na początku XX wieku i do tej pory trwają spory o ustalenie miejsca, skąd przybyli. Odkryte tabliczki z pismem klinowym ujawniają informację, że Sumerowie byli czarnogłowymi przybyszami ze wschodu. Według austriackiego naukowca Wiktora Christiana Sumerowie mogli przybyć z Manipuru, krainy w północno-wschodniej części Indii, ze względu na ich uzbrojenie, lub Indii, Polinezji, Ceylonu czy Indonezji ze względu na ich stroje, czyli spódniczki z liści. Naukowiec nie wykluczał, że mogli mieć mongolskie lub kaukaskie pochodzenie ze względu na podobny sposób dojenia krów od tyłu. Jednakże większa część naukowców twierdzi, że kraj pochodzenia Sumerów znajdował się w górach Tybetu, ze względu na to, że wyraz kraj i góra był zapisywany w języku sumeryjskim tak samo. Prawdopodobnie Sumerowie znali się na żegludze i przypłynęli łodziami do ujścia Eufratu i Tygrysu i po dotarciu do południowej Mezopotamii tam się osiedlili. Powstaje pytanie, dlaczego Sumerowie wybrali właśnie Mezopotamię na miejsce dla swojego nowego państwa? Według naukowców Mezopotamię, a dokładnie obszar pomiędzy rzekami Eufrat i Tygrys, nazywa się kolebką cywilizacji i wskazują, że tam właśnie znajdował się biblijny Eden. Poza tym Mezopotamia była szczególnym obszarem pod względem żyzności ziem i należała do tak zwanego Złotego Rogu lub inaczej Żyznego Półksiężyca. Obszar ten miał kształt wielkiego półksiężyca ciągnącego się od Memfis w dolinie Nilu poprzez Palestynę, ziemię Kanaan i Syrię aż do miasta Ur w południowej Mezopotamii. Właśnie na obszarze Złotego Rogu powstały wielkie cywilizacje starożytnego Bliskiego Wschodu. Niektórzy naukowcy zaliczają do Żyznego Półksiężyca również wyspę Cypr. Według mojej hipotezy Sumerowie nie byli obcymi przybyszami nieznanego pochodzenia, ale dawnymi mieszkańcami Mezopotamii, potomkami synów Noego, którzy z powodu potopu opuścili te tereny, aby po wiekach powrócić do swojej kolebki, przywożąc ze sobą kulturę nabytą podczas ich podróży. Niezależnie jednak od miejsca pochodzenia Sumerów, zostali oni napadnięci i podbici przez Akadyjczyków, koczowniczy odłam ludów semickich, który osiedlił się w III tysiącleciu przed naszą erą we wschodniej Mezopotamii. Ekspansja Akadów na bezkonfliktowych Sumerów zaczęła się za panowania Szarrukina pod koniec III tysiąclecia przed naszą erą, w kierunku na wschód od miasta Akkad, którego ruin do tej pory nie odnaleziono. Akadowie zajęli obszary od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego, w tym tereny położone nad Tygrysem, a także Asyrię, część Syrii i Azję Mniejszą. Akadyjczycy zachowali administrację sumeryjską i pismo klinowe, które przystosowali do swojego języka. Stworzony przez Akadyjczyków nowy panteon bogów zawierał zarówno bóstwa sumeryjskie, jak i akadyjskie.
Jednym z najbardziej znanych władców akadyjskich był Sargon z Akkadu, zwany również Sargonem Wielkim, którego uważa się za twórcę i pierwszego władcę Imperium Akadyjskiego. To właśnie Sargon Wielki podbił sumeryjskie miasta-państwa w XXIV i XXIII wieku przed naszą erą. Stworzone przez niego królestwo obejmowało większość Mezopotamii oraz część Lewantu, czyli krajów położonych na wschodniej części Morza Śródziemnego, od Egiptu po Turcję. Podczas wyprawy archeologicznej naukowców z Uniwersytetu Pensylwania odnaleziono w mieście Nippur w latach 90. XIX wieku tabliczkę z okresu staro-babilońskiego z inskrypcją dotyczącą Sargona. Według opisu z tabliczki Sargon świętował podbój miasta Uruk i zwycięstwo nad sumeryjskim królem Lugarzagesim, którego akadyjski władca poprowadził obroży do bramy Enlila. Oto fragment tekstu z tej tabliczki. Sargon, król Akkadu, zarządca Inanny, król Kisz, namaszczony przez Anu, król ziemi, namiestnik Enlila, pokonał miasto Uruk i zburzył jego mury. W bitwie pod Uruk wygrał. Wziął Lugarzagesiego, króla Uruk, w trakcie bitwy i poprowadził go w obroży do bramy Enlila. Bożek Enlil był sumeryjskim bogiem, stojącym na czele panteonu sumeryjskiego. Enlil był następcą boga An, syna ziemi Ki i nieba An. Po podboju Sumeru powstało sumero-akadyjskie państwo trzeciej dynastii z Ur, składające się ze zwalczających małych państw, wśród których ostatecznie zwyciężył Babilon Hammurabiego. W połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą w Mezopotamii pojawili się Amoryci, potomkowie Kanana. Wkrótce przejęli kulturę sumero-akadyjską i stworzyli podstawy państw babilońskiego i asyryjskiego. Opanowali miasta jak Mari, Isin, Larsa, Babilon, Aszur i Esznuna, w których zaczęły rządzić dynastie amoryckie. Na terenie Mezopotamii w wyniku ekspansji amoryckiej w XVIII wieku przed naszą erą prawie każde państwo było rządzone przez Amorytów, chociaż oni sami nie założyli swojego państwa etnicznego, narzucając jedynie swoją władzę już istniejącym organizmom politycznym, nie tylko całym państwom, ale przede wszystkim miastom. Do dynastii amoryckiej założonej przez Sumu Abu Moka około 1830 roku przed naszą erą należał również Hammurabi, król Babilonu. Szamshi-Adad założył państwo, które miało być pierwszym państwem asyryjskim, ale ponieważ założył je Amoryta, uczeni nadali mu nazwę Królestwa Górnej Mezopotamii. Amoryci pojawili się w Syrii, na wybrzeżach Morza Śródziemnego i w Palestynie, gdzie w okresie przedizraelskim odgrywali główną rolę, stając się dominującym czynnikiem etnicznym. Z tekstów amarneńskich z XIV wieku przed naszą erą wynika, że na północ od Fenicji istniał kraj o nazwie Amuru, założony przez Amorytę Abdi Ashirta, poległego w walkach z Fenicjanami. Następca Abdi Ashirta Aziru, pomimo że podlegał faraonowi i władcy chetyckiemu, kontrolował szlaki handlowe między wybrzeżem Morza Śródziemnego a Mezopotamią. Amoryci opanowali w Palestynie wiele miast, jak Lakisz, Debir, Alalach, a także Urusalim, czyli późniejszą Jerozolimę. Upadek Amorytów, szczególnie na terenach Syrii i Palestyny, nastąpił w wyniku inwazji ludów morza, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Amoryci byli niewątpliwie zagrożeniem dla narodu wybranego, ze względu na to, że rządzili nie tylko w Mezopotamii, ale również na ziemi Kanaan, którą Bóg
obiecał Izraelitom. Główną kością niezgody nie był ucisk, ale władza i dominacja w dziedzinie handlu, do której pretendowali Izraelici. Zwróćmy uwagę na sposób zdobywania władzy przez Amorytów. Historycy nie wspominają o wielkich i zaciętych bitwach, ale mówią o stopniowej ekspansji i przenikaniu do aparatu władzy państw znajdujących się na terenie żyznego półksiężyca. Amoryci nie dążyli do zakładania własnego państwa etnicznego, ale wykorzystywali istniejące struktury administracyjne, które stopniowo rozwijali, powiększając swój obszar władzy. Działania Amorytów do złudzenia przypominają ekspansję średniowiecznych i współczesnych Rzymian w struktury władzy różnych państw, nie wyłączając naszego małego imperium. Jedyna różnica polega na tym, że starożytni Izraelici mieli wielu konkurentów do sprawowania władzy, jak Greków, Rzymian, Filistynów, Amorytów czy innych plemion zamieszkujących ziemię starożytnego Kanaan. A współcześnie, oprócz chrześcijan i wyznawców islamu, nie istnieje żadna siła zdolna powstrzymać ich żądzę władzy i bogactwa. Założone przez nich państwo nad rzeką Jordan być może przypomina kraj Amuru założony przez Amorytę Abdi Ashirta, ale działania władz rzymskich są zdecydowanie bardziej agresywne i roszczeniowe. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofi2. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 102, w którym opowiedziałem o ekspansji Akadyjczyków i Amorytów na terenach żyznego półksiężyca. Serdecznie zapraszam do odcinka 103 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 40.